Witam wszystkich. Mamy dzisiaj Toyotkę Corollę 1.4 benzynka, 2006 rok. I mamy do wymiany pasek klinowy lub inaczej zwany pasek wielorowkowy. Popatrzcie dlaczego. Widzicie jaki jest popękany? Jego czas już dobiegł końca. Lepiej go wymienić niż ma on strzelić podczas jazdy. Żeby go wymienić jest bardzo prosty sposób. Zaraz Wam pokażę jaki. Tu mamy rolkę napinacza. Tak. Tu jest cały napinacz. Jest zamontowany na śrubce numer 17. Tu jest jedna śrubka, a powyżej jest śruba 19. I musimy ten pasek popuścić, żeby go wyciągnąć. Więc co będziemy potrzebować? Nasadkę 19 i taką długą lagę, żeby napinacz popuścić. Patrzcie, bierzecie lagę. Zobaczcie co się dzieje z paskiem. Widzicie? Jak się luzuje? Naciągacie i zdejmujecie. Ja nie mam drugiej ręki wolnej, ale poczekaj, spróbuję Wam pokazać. Nie będzie widać tak. O, naciągamy lagą. Pasek się luzuje. Drugą ręką ściągamy sobie. O, i zdejmujemy cały pasek. Z rolek. O, i wychodzi cały pasek. Pamiętajcie, jak ten pasek szedł. Najlepiej sobie zrobić zdjęcie, żeby potem nie mieć problemu z założeniem nowego paska. Już mamy pasek zdjęty. Popatrzcie, jak jest cały popękany. Ja lecę do sklepu zamówić nowy pasek i pokażę Wam, jak założyć go. Mam nowy pasek. Sześć to oznacza tak sądzę. Sześciorowkowy. Mamy 6 rowków. A 1692 to jest długość paska, czyli 1 m 69 cm i 2 mm. I teraz mam do Was takie pytanie. Bo różnie ludzie mówią, może Wy wiecie lepiej. Czy pasek nowy zakładamy w tym kierunku, jak są napisy? Czy może tak? Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, czy nie. Jak ktoś wie lepiej, to proszę o komentarz pod filmikiem. Mi się wydaje, że nie ma. Ale słyszałem różne opinie. Czy tak ma iść? Czy tak ma iść? Czy nie ma różnicy? Dajcie znać w komentarzu. Dobra. Ja potem Wam narysuję schemat na kartce, jak ten pasek powinien iść. Jak powinien być zamontowany z powrotem. No i dobra, założę go. I widzimy się za chwilę. Ok, pasek już mamy prawie założony, jak widać.
Naciągamy sobie lagę do siebie i będziemy zakładać pasek na alternator teraz. Siedzi ładnie, popuszczamy i teraz tak, napinacza i rolek, tak widać, nie wymieniłem, choć teoretycznie przy wymianie paska powinniśmy to wymienić, ale rozmawiałem z właścicielem i powiedział, że jeżeli napinacz i rolki są dobre, to żebyśmy zostawili. To żebym to zostawił, nie ruszałem. Założyłem tylko pasek nowy, ale do rzeczy. Mamy pasek założony, odpalamy auto i może być tak, że nam pasek zacznie piszczeć, albo może być tak, że nam pasek nie będzie piszczeć. Ale może być też tak, pasek nam nie piszczy, ale po paru dniach zacznie nam piszczeć. A to dlaczego? A to dlatego, że po paru dniach jazdy ten pasek zawsze troszeczkę minimalnie się rozciągnie i wtedy nam zacznie piszczeć. Więc co robimy? Popuszczamy tutaj sobie jedną śrubę, druga jest tutaj na dole, też można ją troszeczkę popuścić, ale możecie tą bardziej popuścić i wtedy naciągamy sobie pasek. Dajemy sobie na przykład, ja mam taki tutaj klucz płaski, wkładamy go między tutaj, o, tu jest uchwyt alternatora i oczujnik. Delikatnie uważać na niego, żeby go nie uszkodzić. Jak jest wszystko popuszczone, delikatnie naciągamy. I jak zobaczymy, że chociaż delikatnie nam się naciągło, że nam się trochę ruszył alternator, zakręcamy śrubę, idziemy do auta, odpalamy i sprawdzamy, czy nam pasek piszczy, czy nie. Jeżeli nam nie piszczy, jest ok. Jeżeli nam piszczy, to jeszcze raz powtarzamy to samo co przed chwilą. Jeżeli nam nie piszczy, wszystko jest ok. Robota skończona i tyle. Pasek jest wymieniony i teraz odpalimy, zobaczymy, czy piszczy, czy nie piszczy. To tyle, hej.